Większość widzi festiwal za barierek. My wchodzimy głębiej. Zobaczcie, jak wygląda to od kuchni. Widzieliście te potężne sceny, ale żeby to wszystko zagrało, potrzebna jest tytaniczna praca. Za potężne brzmienie na kluczowych scenach odpowiada polska ekipa Fotis Sound. Złapaliśmy ich, aby opowiedzieli nam, jak buduje się legendę. Chciałbym się zapytać najpierw właśnie, jaka jest technologia tutaj użyta. Czy to jest Lakustik? W 100% Elakustik, wzmacniacze elakustikowe, paczki elakustikowe, wszystko spięte po AVB. Wykorzystujemy tak na dobrą sprawę olbrzymią ilość subbasów, po 42 na każdą scenę, co daje potężną moc. Patrząc na to, że w granicach 100 dB bez problemu na pochu i na scenie Tomka, czyli Na 100 metrach od gdzieś około 102-103 decybele. Ładnie. no, u Tomka są 2 grona, u mnie jest 2 grona mniejsze i dużo delay. No i tyle. Dużo, czyli aż 8 punktów delayowych, nie? Z czego wszystko powtórzone na K2, na końcu ostatni delay jest na karze i to już jest tylko takie dogranie do zapocha, no ale generalnie to tam to kilkanaście metrów, 15 metrów jest kolejne grom, nie? Jak na namiot to jest dużo, no i dużo też jest basów na hardstylu, nie wiem czy mieliście okazję słuchać, też tego wszystkiego jest dużo, aczkolwiek jak tam się zbierze tyle ludzi, to no to się robi nagle tego terenu mało, nie? I myślę, że jak jest taki potencjał tutaj na tym festiwalu na hardstyle, no to być może powinni rozważyć przeniesienie go gdzieś na jakiś większy plac. Budowę po prostu Placu. przestrzeni, Tak, do której gramy. Dałoby się. Bo jest tutaj widać duża chęć na hardstyle, a jesteśmy my w jakiś sposób też ograniczeni tym miejscem. No i wtedy pewnie jakbyśmy zwiększyli miejsce, to nie ukrywam, że pewnie byśmy też dodali trochę nagłośnienia, nie? Bo to tam dodawać zawsze można. Ciekawi mnie też, ile zajmuje Wam budowa i później składanie tego sprzętu. Mieliśmy chwilę temu takie on tour po backstage'u, po scenie. No i Oliver Frank powiedział, że 6 tygodni zajmuje budowanie festiwalu, 2 tygodnie składanie. Ile tylko to zajmuje u Was? No, wiadomo, że domyślam się, że najpierw musi chyba scena powstać, żeby postawić głośniki i tak dalej. Więc to później Wam zajmuje czas? Czy mogę Ci opowiedzieć, na ile mieliśmy czasu na to tutaj zgodnie z harmonogramem, no to mieliśmy na postawienie tych 2 systemów 3 pełne dni. Już oczywiście na scenie terminal mieliśmy 2 dni, żeby postawić system, no i 3 dnia już graliśmy, tak? Więc tak naprawdę mieliśmy całość gotowe, a na scenie hardstyle mieliśmy o 1 dzień ekstra, natomiast z uwagi na przesunięcie harmonogramu to zaczęliśmy cokolwiek na nim robić dzień później, więc tak naprawdę też to robiliśmy 2 dni. Aczkolwiek no, nasza ekipa jest tak zdolna, że pewnie gdybyśmy byli w Polsce, to byśmy to równie dobrze zrobili w 1 dzień. Tylko... Jakby w tym roku też na scenie hardstyle pojawiła się jakby nowa ekipa. W zeszłym roku robili ją Holendrzy, w tym roku zmieniła się ekipa i To już nie robi Q-Dance? Nie. Czy Q-Dance to w ogóle robiło za pierwszym razem tylko? Odkąd my jesteśmy, to co najmniej 1, może 2, natomiast to się nazywało Q-Dance Takeover i oni mieli swoją produkcję łącznie ze swoim realizatorem na froncie. Potem to już się zmieniło i tylko my już całość realizowaliśmy i już chyba nie było Q-Dance'u. To jest po prostu festiwalowa scena i do tego muszę dodać, że to co Tomek miał na myśli, to że po prostu produkcja, która wspomaga organizatora w produkcji całości technicznie, od technicznej strony, no to ona się po prostu w tym roku jest nowa ekipa, nie? Chodzi mi o to, że na przykład w zeszłym roku i 2 lata temu mieliśmy sytuację, w której wieszaliśmy cały system PA poprzez drzwi i w tym roku po prostu firma, która zamieniła się z tą drugą firmą holenderską, no nie do końca wiedzieli jak to ugryźć i to trochę czasu więcej zleciało, bo jest to jakby specyficzny rodzaj zawieszenia dwutonowego grona, tak? Okej. Tak, normalnie z dźwigu takiego, wiesz, budowlanego, nie wielkiego, bo normalnie my to robimy Ogólnie w ziemi. ten festiwal w większości produkują polskie firmy. Polskie firmy są liderami na europejskim rynku, produkują największe wydarzenia w Europie. Wy również działacie przy największych wydarzeniach w Europie. Możecie podać takie różnice pomiędzy Airbeat One a jakimiś przykładami, nie wiem, może jakiś festiwal w Polsce, za granicą? Ja mogę być pierwszy, który widzi pierwszy jakby rozrzut tych festiwali.
Tutaj na Erbicie jest bardzo duży nakład kładziony na wizualizację, czyli jakby cały dekor, dekoracje, że sceny wyglądają tak bajecznie. Nie jest to kawałek kraty i ekranów, tylko tak, jednak tak. wnosi Zawsze nas do dekoracja, jakiegoś zawsze. innego świata. W Polsce jeszcze do tego nie dorośliśmy do końca. Nie wiem, czy to jest spowodowane budżetem, o co chodzi. To jest to, co Tomek powiedział, że jednak ja też nie twierdzę, że może się nawet okazać, że to nie jest tak, że tutaj te festiwale zarabiają na siebie 50 razy więcej, ale jednak widać, że ten nakład, który kładą na produkcję taką, jak przychodzi, stąd można rozgraniczyć to na dwa rodzaje produkcji. Na tą, którą widzi uczestnik, który przyjeżdża, no i to jest właśnie ta scena, ten dekor, to wszystko, no to czego w Polsce u nas też tak, na takim poziomie tego nie ma, wielkości tych scen. No tak, ale pracujecie też na przykład w Holandii, w Belgii. W Belgii chyba też przy tym Rolandzie nie pracujecie? Nie, aż tak nie. Ale w Holandii pracujecie przy niektórych wydarzeniach. Tak, sporadycznie. Tak, więc takie porównanie przed Niemcy-Holandia. Tu jest wysoko rozwinięta scena eventowa, festiwale i tak dalej, więc no, już nie porównujmy Polski, wiadomo, ale Holandia i Niemcy. No, nie powiem Ci, ja z ludzi, które wiem, że to takie, że Holandia na przykład ma dużo więcej różnych restrykcji i pod względem produkcyjnym produkowanie w sensie festiwalu w Holandii jest dużo bardziej upierdliwe pod tym względem, bo właśnie trzeba spełnić dużo więcej norm niż na chociażby normy natężenia hałasu. Tutaj na przykład konkretnie na tym przypadku, w tym miejscu akurat aż tak na to nie zwracają uwagi. Oczywiście jest tylko 3 razy tyle co w Polsce, tak? Typu, że no musisz mieć kask i tak dalej. Z tego co ja słyszałem, to też nawet można płacić kary tylko za to w Holandii, że się na przykład nie nosi podczas nawet montażu zatyczek do uszu. No tutaj aż tak nie jest na to zwracana uwaga, nie jest taki nacisk na to kładzony, natomiast tak dużo bardziej niż w Polsce, to wiadomo, nie? Względem ten drugi aspekt produkcyjny tutaj, no to jest na wyższym poziomie. Powiedzmy, jakbyśmy robili no, nawet nie podobnej wielkości, ale trochę mniejszy festiwal w Polsce, no to byśmy mieli do dyspozycji może, nie wiem, 2 maszyny typu jakiś tam cherry picker albo Zbyszka, a tutaj po prostu jest cały jest park maszynowy, po prostu można sobie wybierać tego bez liku, więc na placu budowy powiedzmy sceny to jest po prostu tych maszyn 10 naraz, nie? Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ze mną był Foti Sound, czyli liderzy w Europie od dźwięku przy największych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Ogromne dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeśli Ci się podobało, zostaw komentarz na dole i łapkę w górę. To na pewno zmobilizuje nas do dalszego działania. Jeśli Ci się podoba, co robimy i chciałbyś jakoś wesprzeć nasze działania, to po pierwsze zostaw subskrypcję na naszym kanale. Nie zapomnij zostawić dzwoneczka, aby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. A po drugie, zapraszamy na nasz sklep z merchem, gdzie m.in. dostaniecie takie czapeczki, bluzy, koszulki, torby, plecaki, takie fajne kurteczki i mnóstwo różnych rzeczy. Dla kobiet, dla mężczyzn oraz dla najmłodszych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Link do sklepu jak zawsze w opisie pod filmem. Wpadajcie również na nasze social media, gdzie rozdajemy często bilety na Wasze ulubione imprezy oraz informujemy na największych wydarzeniach na świecie. Sprawdźcie również nasze inne produkcje. Na pewno coś znajdziecie dla siebie. Widzimy się na szlaku Rave Unicorns. Cześć!